to dzisiaj piąteczka. Piąteczka. Tak. Zobaczymy. Też tak mocno zapakowana, zaklejona. Co my tu mamy? O, kolejny piękny kolor. Piękny taki. Ja wiem, co to jest za kolor taki. No, jak myślicie? Taki, też taka czekolada, ale w taką wisienkę. Troszeczkę. Tak, tutaj położę sobie. I piąteczka z kolejnego pudełeczka. Rymowanki. Tak. O, ale pomarańcz. Ale super kolor. Super, taki naprawdę. To wygląda taki dosyć ostry, ale on nie, on jest taki bardzo spokojny kolorek, spokojny. Bardzo ładny. A skład? Zaraz przeczytamy, jaki jest skład, bo okazuje się, że od Missani to są różne składy włóczek. Merino Socks. Tak, tu jest napisane. Może będzie widać, tak? Merino Socks, czyli 75 merino i 25 czego? Nylonu. Tak? Tak, no. Także tak, ojej, rośnie. Pięknie. Cześć, witajcie w 5. dniu grudnia. Ja jestem w aucie, to jest taka bardzo niezwykła sprawa, ale o tym Wam też opowiem. Dzisiaj wieczorem albo jutro rano. Dlaczego jestem w samochodzie? Znaczy, męża zawoziłam na pociąg, ale dlaczego i w ogóle to Wam opowiem. Ale wiecie co? Chciałam się odnieść do pewnej sprawy, to znaczy do pewnego komentarza, który przeczytałam wczoraj. Bo ktoś napisał, że jestem kobietą wielu zawodów czy wielu talentów. No jak zwał, tak zwał. W każdym razie umiem różne rzeczy robić faktycznie i robiłam różne rzeczy i ktoś mnie porównał do Ireny Kwiatkowskiej. No powiem tak, oczywiście jest mi niezmiernie miło, ale ja mam dużo pokory i gdzie mi tam do Ireny Kwiatkowskiej. W sensie tych wykonywanych zawodów. Ona była mistrzynią w wykonywanych zawodach. Ja chyba taką mistrzynią nie jestem i nie byłam nigdy. Ale wracając do Ireny Kwiatkowskiej, muszę Wam powiedzieć, że ten komentarz przypomniał mi pewne zdarzenie, pewną sytuację, która miała miejsce oczywiście wiele lat temu. Z kilkanaście to było jak nic. Ja byłam swego czasu, zresztą do teraz jestem zafascynowana Krystyną Jandą. To jest fantastyczna aktorka. To, że gdzieś tam się rozmijamy w poglądach być może, to jest inna rzecz, ale zawodowo i no właśnie, jeżeli chodzi o jej kunszt aktorski, to jest po prostu jedną z nielicznych, ikona po prostu. I ja swego czasu bardzo dużo jeździłam do teatru, oglądałam sztuki właśnie Jandy, jeździłam do teatru do Warszawy, ale i tutaj jak ona przyjeżdżała na Śląsk, to nie mogłam sobie odmówić, żeby po prostu nie kupić biletu i nie uczestniczyć w spektaklu. I jest taki spektakl, który nie wiem, czy jeszcze jest grany, bo teraz już po prostu nie bywam w teatrach. Mam nadzieję, że to się zmieni niebawem, ale nie bywam. A o tym też Wam opowiem kiedyś, bo to jedno z drugiego jakby wynika. I jest taki spektakl, który się nazywa Skok z wysokości. I ten spektakl to jest spektakl, który ona gra sama, ale z widownią. Wygląda to tak, że przy wejściu jakaś asystentka rozdaje karty z postaciami tych osób, które wchodzą na spektakl, czyli widzą, wybranym, czy nie wybranym, nie wiem, czy to losowo, czy nie losowo, kilka lat trwała dyskusja w ogóle na ten temat wśród znajomych.
I jak się wchodzi przez drzwi, to co niektóre osoby dostają takie karty, na których jest napisana osoba, która uczestniczy w spektaklu. Wygląda to w ten sposób, że Janda oczywiście mówi monolog na scenie, wchodzi na trampolinę, schodzi, zakłada czepek, zdejmuje, no po prostu fantastyczna sztuka. Oczywiście z głęboką treścią, jak to u Jandy, ale no sztuka fantastyczna. I pojechaliśmy na tą sztukę do Katowic, pamiętam. I ja wylosowałam, znaczy ja dostałam tą kartę i mąż dostał tą kartę. Ja wprawdzie nie miałam jakiejś znaczącej roli, bo byłam serwisantem klimatyzacji i sztuka jest tak fantastycznie poprowadzona, że każdy, kto otrzyma tą kartę, wie, kiedy ma powiedzieć daną kwestię, którą również ma rozpisaną. A mój mąż miał kartę męża Krystyny Jandy, czyli no tej bohaterki. No on miał dużo tekstu faktycznie, ale to takie było przeżycie bardzo, no powiem, nietuzinkowe, bo zagrać w spektaklu Jandy, oczywiście pośrednio, chociaż no bezpośrednio też w sumie. I do dzisiaj wspominam bardzo z ogromną takim ciepłem i sentymentem. Ja pamiętam, że to był czas, kiedy mąż Krystyny Jandy zmarł na raka. Ona nie odwołała ani jednego spektaklu. Ona twierdziła, że odwołać można spektakl tylko wtedy, jeżeli się umrze. To no, tak charyzmatyczna kobieta bardzo. Bardzo taka oddana swojemu zawodowi. Oczywiście, tak jak mówię, no, różne są teraz opinie na jej temat, ale ja tylko chciałam się odnieść do jej kunsztu zawodowego, tylko i wyłącznie. Także politykę zostawiamy na tym kanale, chociaż wiecie, to jest życie, zawsze ta polityka gdzieś się tam przemsknie. Ale tak, wracając jeszcze do tej sztuki, no bardzo z takim ogromnym sentymentem wspominam ten spektakl, no bo faktycznie było to przeżycie. Ja pamiętam też taką sytuację, gdzie ja się tak bardzo stresowałam w sumie, żeby usłyszeć, że ja mam wtedy wejście, prawda, że ja mam wtedy tą kwestię. Dobrze, że ten teatr był tak, myślę, że wszystkie teatry są tak zbudowane, że no było słychać każdego, kto miał te role, a tych ról było kilka wśród nas, widowni rozdysponowanych, każdego było dobrze słychać. No fajnie, no po prostu taka, wiecie, taka wspominajka. I jak właśnie przeczytałam ten komentarz, to właśnie jakaś szufladka w głowie się otworzyła, bo ja zapomniałam kompletnie o tym zdarzeniu. Szufladka się w głowie otworzyła i przypomniałam sobie i myślę sobie, a co tam opowiem wam, jaką miałam sytuację zabawną. No i takie doświadczenie też, no powiedziałabym właśnie nietuzinkowe, zagrać w sztuce Krystyny Jandy. No, a tak kończąc jeszcze, powiem wam, że tak sobie pomyślałam, że w aucie nagram to i jak pomyślałam, to się roześmiałam w głos, naprawdę w głos, bo dobre 4 lata temu, myślę, tak gdzieś 4 lata temu, był taki trend wśród kierowców samochodów ciężarowych, tak zwanych tirowców, żeby kręcić vlogi i wszyscy, ale naprawdę, no w zasadzie ci kierowcy, jak to się mówi, wyskakiwali nawet z lodówki, jak się otworzyło. Po prostu każdy z nich, no nie każdy, wiadomo, że to tam pewnie była mała część tej społeczności, ale bardzo dużo tych kierowców nagrywało te vlogi. I ja się śmiałam, że no, kolejny film drogi, bo tak prawdę mówiąc, to ci kierowcy, no, co niektórzy, bo ja nie mówię, że wszyscy, ale raczej było to takie, no, nudne słuchanie, powiedzmy. Nie mieli jakichś wielkich przemyśleń.
ale no w ich mniemaniu pewnie były, więc no też tak trudno oceniać, prawda? No, ale tak sobie pomyślałam, że no i historia zatoczyła koło właśnie. Właśnie kręcę film drogi. No nie drogi, bo już jestem w domu, także idę do Bielki, bo ona tam sama, ona nigdy nie zostaje sama. No a niestety taka sytuacja, musiała zostać sama no, ale to na chwileczkę. Także dobrze, no to zaczynamy dzień, moi drodzy. I dzisiaj nie wiem, czy mi się uda upiec te pierniki, może przynajmniej jedną partię zrobię. I jeszcze Wam opowiem o tym cieście, bo to też taka zabawna historia z tym ciastem. Oczywiście nie tym, co ja wczoraj robiłam, tylko tak historycznie. Historycznie, rodzinnie zabawa z tym ciastem. No więc tak, no to do domu i wymiziać Białkę teraz. No tak, 5 grudnia się kończy i muszę Wam powiedzieć, że ja dzisiaj poświęciłam praktycznie cały dzień na walkę z internetem, to znaczy z komputerem, z obrobieniem tego filmu jeszcze raz z 3 grudnia. Nie wiem, co się podziało, kompletnie nie wiem. No, tak, no złośliwość rzeczy martwych, być może, no moja nieuwaga również. No zdarza się, nie mam nikogo do pomocy, uczę się wszystkiego, więc w zasadzie, no co mogę powiedzieć, no tylko tyle, że jest mi przykro, ale już naprawiłam, mam nadzieję, że naprawiłam ten film i tak miałam szczęście, bo jak zaczęłam kasować te wszystkie zdjęcia i wideo z komputera, to ja byłam pewna, że ten trzeci też wykasowałam, bo na przykład pierwszego, drugiego dnia już nie mam. Wszystko na bieżąco staram się kasować, bo no, zapchany mam ten komputer faktycznie no i telefon również. Zwłaszcza, że tak jak Wam wspominałam, ja nie mam sprzętów jakichś tam takich nowinek. Patrzę, myślałam, że biała jest pod stołem, ale nie, tutaj gdzieś mi się kręci. Zostałyśmy same na cały dzień i ona jest bardzo niespokojna, bo to jest pies męża. Ona po prostu, ja jestem ta, co jeść daje, rozumiecie? Natomiast to jest pies męża i ona, jak jego nie ma w domu, to ona jest niespokojna no i po prostu jeszcze bardziej potrzebuje uwagi. Byłyśmy dzisiaj na spacerze, też takim krótkim. Myślałam, że sobie tutaj tak opędzę no, po łąkach takich tutaj koło naszego domu. I tak poszłam sobie, bo w sumie zapomniałam światełka na ramię, już było ciemno. I myślę sobie tak, a przemknę tutaj tak między domkami, takimi 4. I wiecie, ona jest przyjazna psom, naprawdę. Ona nie jest zadziorna. Ale od sąsiada, w zasadzie no kawałek, nie z naszej ulicy, ani nie z obok ulicy, takiej no już 2 ulice dalej, o powiedzmy. Mają tam taką suczkę. I ta Sunia, one się bardzo lubiły, na spacerach się wąchały, ogonami machały, kręciły się, bawiły się i tak dalej. I jak ta Sunia dostała cieczkę, to po tej pierwszej, no jakiś diabeł w nią wstąpił, po prostu jest tak agresywna. To jest mały piesek, dużo mniejszy od Białki. No, mam problem. I wiecie, wyrwała mi ramię. Tak mnie boli ramię, bo ja jej nie mogłam utrzymać. Ona jest tak silna. Ma tylko 17 kilo, ale jest tak silna. I 5 metrów już ten pies poszedł tak gdzieś mniej więcej, myślę, z 5 metrów, a ona dalej szarpała i ujadała na tą fajkę. Bo fajka ma na imię ta suczka. No i także tak, dzisiejszy dzień okupiony wprawdzie sukcesem, no ale taki mało produktywny, jeżeli chodzi o te wszystkie takie rzeczy, które ja robię, czyli o tak zwane rękodzieło. Miałam włosy zafarbować, dalej nie zafarbowane, ale już dzisiaj chyba, teraz jak skończę nagrywać, to chyba pójdę zafarbować te włosy, bo no ja w końcu, Wigilia mnie zastanie z tą siwizną. A jeszcze muszę Wam powiedzieć, że
miałam dzisiaj właśnie piec te pierniczki, ale w związku z tym, że zostałam sama z tym psem, a ona tak za bardzo, no nie zostaje, przeżywa bardzo, to okazało się, że nie mam papieru do pieczenia. No więc pierniczki będę piekła prawdopodobnie jutro bądź w sobotę, bo jutro jest piątek. Jutro się wybierałam na ten targ, ale też to jest pod znakiem zapytania, okazało się. No mówię, to życie to mi ciągle weryfikuje moje plany, no ale coś trzeba wybrać, nie wiem. Być może będę musiała wyjechać gdzieś tam w lubelskie, nie w lubuskie, nie na zachód, na wschód. Ale to się jeszcze okaże, jak mąż wróci. Natomiast no jest jeden good news, to znaczy dobra wiadomość i myślałam, że dopiero jutro Wam o tym powiem, ale dzisiaj tak jakoś zerknęłam do tego internetu, jak czekałam, aż się film wgra. I wiecie, Pantone ogłosił nowy kolor roku 2025. I myślałam, wszystko wskazywało na to, że będzie to, o rany, jak się ten kolor nazywał, Future Dust, czyli taki fioletowy, nie, przyszły zmierzch. Taki coś właśnie, granat wpadający w fiolet, Future Dusk. A okazało się, że jest Mocha Mousse, czyli taki mus kawowy. I to jest idealny kolor. Taki, jak ja mam ten sweterek w warkocze. Zaraz tutaj postaram się wkleić, bo te zdjęcia z tym swetrem też wylądowały na dysku zewnętrznym przedwczoraj. Więc postaram się Wam wkleić, no i idealnie się wpasowałam, idealnie, no po prostu, jak to Francuzi mówią, idéalement. I bardzo się cieszę, że jest taki kolor. Oczywiście całe spektrum odcieni i wiecie co, ja nie wiem jak dalej będzie ten kalendarz wyglądał, to znaczy ten od Zuzi z Time to Knit. To jest kalendarz, który, on jest chyba z Litwy, ale nie jestem pewna. Muszę dopytać, ale tak coś mi się wydawało, że właśnie te włóczki, ten cały zestaw włóczek to jest litewska produkcja, ale tak jak mówię, mogę się mylić. No i tak po kolei patrząc, jak tam są takie brązy, no to będzie to po prostu szał. Ja już mam pomysł na ten sweter z tymi kolorami, z tymi drugimi również, bo będę chyba robiła 2 jednakowe swetry. Tylko no, będą się różniły oczywiście kolorami, tonacjami, kolorami, ale wreszcie, bo ja Wam mówiłam, że zresztą pokazywałam również i to był fakt, że ten od Misani kalendarz kupiłam w 20 roku. I ja go nie otwierałam, bo też nie miałam pomysłu na niego. No i też dużo się działo, dużo się działo u mnie. No jak zwykle, tak można powiedzieć, jak zwykle, ale kiedy to było? Ze 2 miesiące temu, no po prostu podczas dnia albo nocy, już nie pamiętam, stwierdziłam, że no ja mam pomysł na te wszystkie kalendarze. Ja mam pomysła, jakby to Kiepski powiedział, i mam pomysła i jeżeli mi wyjdzie ten pomysł, to będziecie mieć, no myślę, taką fajną inspirację dla siebie. Może też się kiedyś skusicie na taki kalendarz i będzie jak znalazł. Także bardzo się cieszę, że wymyśliłam, co z tymi włóczkami zrobić, bo no tak, no można, wiadomo, jakiś szalik, chustkę, skarpetki, ale ja nie przepadam za tym, ja lubię swetry. No, wolę swetry. Zresztą już wspominałam tutaj na kanale, że lubię dziergać swetry. No i to tyle. Dzisiaj ten vlogmas będzie bardzo krótki, bo tak jak mówię, chciałam piec te pierniki, nie wyszło.
Byłam z Białką na spacerze, no ale ona taka była szalona, że po prostu ten spacer skróciłam do minimum. Jeszcze teraz muszę czekać na męża, bo przyjedzie gdzieś tak koło 10, jak się pociąg nie spóźni w ogóle. No i będę musiała pojechać po niego, a trochę się obawiam, bo no, mam złe soczewki i tak no nie do końca jestem pewna, znaczy nie, że taka ślepa kompletnie, ale wolałabym po prostu no, lepiej widzieć. No ale nic, no jakoś sobie będę musiała radzić w żuchwu, nie będzie to tam przeskoczę przez tą dwupasmówkę naszą i ten, no co chcesz, no chodź tutaj, no zobacz, tak, tutaj, tu jest Białka, o, i ona tutaj się wkurza, że ja, tak, wkurzasz się, no chodź tutaj, hop, no hop, no, tak, o pokaż się ładnie, tak. No, bo tutaj wiesz, no ci obserwujący, to oni mają, wiesz, pretensje, że ja Cię nie pokazuję. No a to, no wiecie jak to jest, że dzieci się pokazuje, a potem co? Potem dorosną i są kłopoty w szkole. No, o, Białka, będziesz miała kłopoty w szkole. A, no i w ogóle nauczyłyśmy się też sztuczki. Marnie idzie, bardzo marnie idzie, bo ona jest taka krnąbrna, jeżeli chodzi o naukę. Znaczy ona bardzo łatwo łapie, ale trudno wyegzekwować od niej potem, tak? Bo ona się tak nauczy, no widzisz, zobacz, ona się nauczy, a potem już nie będzie powtarzać. Ona raz, drugi pokaże, powie tak, oczyma, pokaże, no przecież Ci pokazałam, umiem jej o co chodzi i nawet smaczki nie są w stanie ją przekupić, ona po prostu taka jest. Białka, daj mi spokój, muszę skończyć, no. Rozumiesz? No nie machaj tym pióropuszem, taki ładny pióropusz ma, no jeszcze ze 2 dni. Dzisiaj chciałam ją wyczesać, nie umiałam szczotki znaleźć, gdzieś mąż schował głęboko, bo ona się, no nie lubi się czesać. No widzisz, no i tak, nie, no muszę się nią zająć, bo ona jest po prostu tak już nerwowa, że jego nie ma, że naprawdę, no, tak. No to dobrze, trzymajcie się. Mam nadzieję, że ten film uda mi się szybko zmontować, bo nie będzie też długi. I no, do zobaczenia jutro. Zobaczymy, co jutrzejszy dzień przyniesie. No, ale to się dowiecie oczywiście. Więc ja Wam życzę dobrej nocy. I mam nadzieję, że u Was przygotowania do świąt idą składniej niż u mnie, bo ja to w lesie jestem dalej. No. Trzymajcie się do jutra. Pa, pa!